Dzisiaj troszeczkę taki dzień w biegu, bo pojutrze wylatujemy, a dzisiaj musieliśmy tak kupić prześcieradło, kołdrę, poduszki dla naszej menedżerki do mieszkania, bo nie ma tam nic takiego, więc uznaliśmy, że będziemy tacy dobrzy i jej kupimy. No wypadałoby, prawda? Przy tak niskiej pensji moim zdaniem. Ale słuchajcie, po 2,5 miesiąca od kupienia, zapłacenia za samochód, wreszcie jest w pełni zarejestrowany. Dostałem tablicę, dzisiaj odebrałem tablicę i oczywiście Filipińczycy mieli mi zamontować. Nie mieli jak zrobić dziury, więc dobrze, że wziąłem ze sobą multitoola. Raz, dwa zrobiłem dziurę i tak się robi. Na głupi rachunek musiałem czekać 10 minut, a na śrubokręt się nie doczekałem. Na szczęście miałem własny. Look guys, I work for the Ford now because no one don't know in the Ford how to use the screwdriver, don't can find the screwdriver, and now I'm new employee here. I'm new employee. I changing, plate. Oh. Okay. Oh, it's whole is different place. Now? Yeah. Oh no. About somewhere here. Więc jestem bardzo happy, ponieważ mamy już w pełni zarejestrowany samochód z tablicami i ze wszystkim. A tak jak w Polsce pierwszy nowy samochód rejestrowany jest i przegląd jest na 3 lata, potem na chyba co roku. Więc teraz jeszcze nam zostało przerejestrowanie motoru, co jest troszeczkę dłuższe i bardziej skomplikowane, ponieważ nie chcemy płacić fikserowi 3,5 tysiąca peso. Ale tak naprawdę powiem Wam, że wyjdzie na to samo. Tyle paliwa, co będziemy musieli zmarnować, żeby przyjechać tam. Słuchajcie, jedziecie najpierw do tego LTO całego, tam składacie dokumenty, sprawdzają, czy nie jest kradziony, potem musicie iść do Highway Patrol, dostać kolejne pojechać z motorem, zdjęcie mają zrobić, po prostu masakra. Trudno to Wam wytłumaczyć, u nas to jest bardzo proste. Dzień dobry wszystkim, Michał Dytkowski, kanał YouTube, Walencja, nasz ostatni dzień w Walencji i wracamy do Cebu, a pojutrze wracamy do Polski. Jest? I co trzeba? Nasze dziecko trzeba umyć, więc zostawiamy go na mycie. Za godzinę mamy wrócić. W międzyczasie musimy przerzucić wszystkie rzeczy do tego mieszkania, gdzie wynajmujemy dla Agnes. I będziemy powoli się zbierać, prawda? Are you happy you go back to Poland? Yes. Yes? Matt chce wrócić do przedszkola jak najszybciej. I codziennie mi mówi: tata, kiedy będę mógł pójść do przedszkola? Kiedy jedziemy do Polski? Jesteśmy niedaleko Walencji. I zaraz idziemy sobie jakąś restaurację znaleźć. Poczekajcie, pokażę Wam drogę. Tam jest Walencja pod górę. Zaczyna trochę kropić. O. No muszę się z Wami podzielić, bo po prostu kurwia mnie te Filipiny coraz bardziej. To jest normalne, no ale już druga myjnia samochodowa, która odstawia lipę jak ja. Tak jakby nie mieli, kurde, tego, popatrzcie się. Nieumyte. Tam w ogóle nawet nie zajrzeli do tego. Nie użyli w ogóle odkurzacza. Nic. Znaczy, to jest umyte? Ja nie wiem jak długo wytrzymam, kurde, będę miał chyba własnego, kurwa, człowieka od mycia. Z zewnątrz może umyli, no ale to jest tyle. Widać ewidentnie, zobaczcie sobie, plamy, które schodzą, raz, dwa plamy. Przecież to jest w ogóle nieumyte. Tutaj, no co to kurde jest? No dobra, ale wiecie, z drugiej strony, co ja będę się czepiał, mogę powiedzieć, jak zapłaciłem za mycie mniej niż 20 zł za godzinę mycia. Wolałbym zapłacić 50, żeby było to czyste. Zobacz,
Zobacz tutaj. Look here. Oh my god. 0. Dobra, no. Car wash near Car wash, King właśnie wystawiam jedną gwiazdkę im na Google, na Google. No dobra, to takie tam tylko. Nie ma się co czepiać, jesteśmy w końcu na Filipinach. Pozdrawiamy. Dzień dobry wszystkim. Michał Dudkowski, kanał YouTube. Filipiny, Negros Oriental, Negros Oriental, Walencja. Słuchajcie, dzisiaj jest nas ostatni dzień na Negros. Za parę godzin mamy samolot do Cebu, tam jedną noc i wracamy do Polski. Jutro mamy samolot do Polski przez Katar. A zobaczcie, to wszystko, nasze 2 walizki tylko jadą do Polski i to jeszcze nie jest wszystko tak naprawdę. I mój plecak, cała reszta to są takie rzeczy, które zostają i które nam się uzbierały przez 2 miesiące pobytu tutaj. Część rzeczy, jak ten plecak, jest Agnes, ale teraz musimy wymeldować się tutaj z tego hotelu i jedziemy do tego kondo, które wynajmujemy. Jeszcze tam dziewczyny kończą zbierać wszystko z pokoju, wiecie, po miesiącu pobytu w mieszkaniu trochę i z dziećmi to się tego trochę pozbierało, a to już drugi dzień. Wczoraj już przewieźliśmy jedną walizkę, która zostaje tutaj i trochę zabawek dzieci, bo tego było najwięcej. I zaraz jedziemy ostatni dzień na naszą budowę, zobaczyć jak tam się to wszystko rozwija i od jutra już codziennie będzie Agnes jeździła i nam uploadowała filmy na Google Drive'a, żebyśmy mogli sobie te... O, dzień dobry! Good morning. Oh, you got to the Poland? Yeah. Zabieramy, trochę jajek nam zostało. Aha, ha. Kalau tak selili kay para natin. Kalau dili man ako hindi O, proszę. Lily, Princess Lily. the motor, Agnes will drive motor. Yes, of course. Oh my god. This is scary. Oh my god. No i oczywiście motora naszego nie bierzemy. Samochód wczoraj umyłem, jest czysty. Czysty. Z zewnątrz jest czysty, wygląda jak czysty, ale wiecie, tak jak słyszeliście w blogu, nie umieją czyścić, albo kurde na odwal się to robią moim zdaniem. Słuchajcie, ostatni raz jedziemy na naszą działkę. To jest nasza droga, która prowadzi. Ona w przyszłości będzie wybetonowana, ale to o sam koniec. I tak droga jest bardzo dobra według mnie, jak na standardy filipińskie. Na działce byliśmy parę dni temu ostatni raz. O, konik jest. Maybe they will sell this. Maybe. You can marites them. Yes, you can marites. Może ktoś chce sprzedać obok działkę. We wtorek będą powiększać naszą siłownię i basen. Chodźcie zobacz. O, już zobacz, zrobili coś. Idziemy zobaczyć. Oh no. Zakładam swoje magiczne okulary i ten widok będziecie mogli zobaczyć ostatni raz, ponieważ te moje magiczne okulary zostają tutaj na Filipinach. Są trochę już zniszczone, mam takie same w domu. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Dla tych niedowiarków, co mówili, że tak wolno idzie, to jak zobaczycie, już filary wszystkie są. Jest przygotowane tylko do wylania podłogi i robienia drugiego piętra, ale na razie, tak jak Wam mówiłem we wcześniejszych blogach, wstrzymaliśmy się z tym. Chodźcie, zobaczymy jak to idzie, bo tak jest pod słońce. Więc tutaj nie ma żadnych zmian. Basen będzie poszerzony o 1 metr prawdopodobnie i siłownia na pewno, bo to już ustaliliśmy siłownia będzie metr szersza, tak jak tutaj, prawda? O, jak ten badylek będzie tu metr więcej. I zobaczcie, mamy już pierwsze ściany w domu, tak? Tak naprawdę zaraz będą wylewać na górze i będą kłaść dach. Tu będą drzwi. Teraz już postępują prace dosyć szybko. I możemy sobie wejść do salonu. Zobaczcie, tam jest cień. Chłopaki też się cieszą. Pójdziemy tędy, bo tu jest poziom 0. Więc tutaj jeszcze robią, bo tutaj będzie w pełni zamknięte.
bez okien. Taki, kurczę, można powiedzieć, skarbiec będzie. Bez okien nasze studio. Fajnie, fajnie. Ściany powstają, to coś się dzieje. Tu będzie okno w salonie jedno. Tu będziemy mieli po całości przesuwane drzwi, prawda? Zamówiłem plastikowe, nie takie badziewie aluminiowe, jak robią na Filipinach. Tutaj pokój dziecięcy, tak jak mówiłem. Zobaczcie sobie, te wszystkie pustaki są zalane betonem. Widać to? Więc nie ma z tym problemu. Taki tu jest styl budowania. Metal i beton. Ale wiecie, jaki jest największy problem w takim budynku? To jak klatka Faradaya. Metal dookoła ciebie. Podłoga, sufit, klatka Faradaya. Nie ma sygnału. To jest największy problem w tym budownictwie. Musicie mieć jakiś repeater albo router, który będzie ci podawał do domu sygnał. Wiadomo, przy takiej tutaj będziemy mieć otwarty ten przestrzeń, więc nie będzie z tym problemu, ale często się zdarza tak, że nie ma sygnału w domu. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Wszystko zabetonowane. Tutaj będzie wisiał jeden duży telewizor, jakiś, nie wiem, z 75 cali sobie położę. Tu jest okienko, wyjście ewakuacyjne. Rozmawiałem, bo nie chcieliśmy tych drzwi ogólnie, ale ze względów podobno przeciwpożarowych muszą być. I tam też. Powiedział mi konstruktor, prawda, że do oddania, po oddaniu będę mógł sobie je zamurować, zrobić z nimi co chcę. Bo tutaj, jak widzicie, ta przestrzeń, tutaj nie będzie ściany, tu będą wszystko przyciemniane szyby i drzwi przesuwane. Tak jak sobie zażyczyliśmy. I naprawdę to wygląda fajnie, bo kilka domów takich oglądałem. Ostatnio byłem w 5 domach właśnie wybudowanych przez tą firmę Orange Kate Group i wszystkie fajnie wyglądają. Mieliśmy do wyboru chyba 8 rodzajów szyby w oknach. Na początku wybraliśmy taki jasny brązowy, taki przyciemniany brązowy, ale jak byłem w domu z szarym, takim szarym, nie brązowym, to wyglądało tu dużo lepiej, to zmieniłem. Tu już widzicie, wylewają i tak samo, aż jestem dziwny, jak oni to zrobią? Ty, ludzie, taka długa odległość bez żadnego filaru, to sporo. Tam nie będzie dużego obciążenia, ale wydawało mi się, że powinno być, nie wiem, to jest około, nie pamiętam, 8 czy 9 metrów. Ciekawe. Nasza klatka Faradaya na Filipinach, mogę się śmiać. Tu jeszcze, jak widzicie, będą małe filary. Tu będzie jeden, tu będzie drugi i one też będą trzymały konstrukcję. Tak naprawdę tu też będzie filar, widać. Przy każdym rogu ściany, prawda, albo oddzielnym pokoju, tu też będzie filar i tam będzie filar. How you like it? Now you see the improvements, the update, progress. No, mam nadzieję, że nasza menadżerka podoła, bo zostały nam takie ważne rzeczy, prawda? Kontakty już ustaliliśmy, gdzie mają być, ale takie rzeczy ważne nam zostały, jak światła, prawda? Ja potrzebuję też zasilanie do routerów, na przykład w unitach, tak żeby każdy pokój miał swój router i dosyć była duża prędkość. Jest? Really? Biorą tutaj prysznic? Oh my god. W takiej wodzie? No. Maybe they take out because it's like already closed. Może tak być, że biorą tutaj. You don't put wire. How they can put the wire, baby? Normalnie puszczą. Słuchajcie, Jelly się pyta, jak włożą te okablowanie. No te wszystkie rury są połączone i będą wciskać tam kabel. Przełożą jeden kabel albo ten. Chodźcie, zobaczymy jeszcze, jak całość wygląda z tyłu. Od tyłu. Tu jest trochę niżej, jak zobaczycie sobie, bo tutaj będzie nasza łazienka, prawda? Więc zrobili trochę niżej, żeby były odpływy i zrobić odpowiedni poziom.
Fajnie, no to też pomyślane. I tamta też w naszej łazience jest troszeczkę niżej. Więc to z głową jest pomyślane. Ok. Why this on the middle? Tutaj mamy taki kabelek. I think it's the wire, like like outlet. Okej. Możliwe, że położą nam po prostu, będziemy mieć gniazdko na podłodze. Nie wiem, tego nie uzgadniałem, powiem szczerze. Come on outside. Na zewnątrz naszego domu. Popatrzcie się, wszędzie jest cement w środku. Więc będzie solidnie. Tutaj muszą jeszcze tutaj dobudować, albo tu będzie jeszcze kolejny wjazd. Tego jeszcze. What is this for? I don't know, maybe it's entrance, second entrance to our land. Bo tutaj mamy sporą przestrzeń, popatrzcie, z tyłu domu. Tu mamy sporą przestrzeń. Tu się zmieści naprawdę bardzo dużo. Więc jest dużo możliwości. Słuchajcie, dom z tyłu. Very big space here. Yeah, it's very big. It's still Yes. I don't know why he don't put the house here, but maybe it's good, better. Słuchajcie, bo tutaj jeszcze ta część tutaj, tu będzie właśnie tak jak w planach dorobiliśmy, będzie budynek gospodarczy z 2 pokojami i łazienką. Tutaj dla osób pracujących u nas. A tutaj jest tył. Okno w tym dziecięcym, okno w łazience, okno w pokoju gospodarczym i drzwi. Popatrzcie się, jaka to jest wysokość. Tutaj. To jest 1,50 m jeszcze ziemi tutaj będzie. Bardzo dużo. Piwnicę można było zrobić. Pół metra wykopać, czy metr wykopać i mamy piwnicę. Czekajcie, bo... Hop. Piszcie w komentarzach, co uważacie na temat naszej budowy domu na Filipinach. Uważam, że cena, którą zapłaciliśmy w firmie Orange Kite Group jest bardzo dobra i nigdzie byśmy nie dostali lepszej. Może gdzieś gdybyśmy sami budowali, ale dam wam przykład właśnie koleżanki Jerlin. Ona buduje sama, wynajęła sobie 20 pracowników, prawda, majstra, który wszystkim zarządza i wyjdzie jej, podejrzewam, że drożej tak naprawdę cała budowa, bo płaci więcej pracownikom, o jakieś 8 czy 10 zł na dzień. A tutaj jeszcze zobaczcie sobie, powiększyłem siłownię, ale dalej tam mamy cały ogródek domu, prawda? Bo dom będzie troszeczkę oddzielony od tych pokoi i siłowni. Siłownia będzie dla osób, które będą u nas mieszkały, a tutaj będzie nasza przestrzeń, prawda? Planujemy... Powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz, ciekawą, tak wam zdradzę. Prawdopodobnie sobie kupimy psa. Jelin chce psa. I powiedziałem, że w Polsce nie, ale na Filipinach możemy, bo tutaj zawsze, czy wyjedziemy na wakacje, czy coś, ktoś będzie się opiekował. Mam w planach kupić psa Bernardyna albo Golden Retrievera, z tego powodu, że czytałem, że to są najlepsze psy dla dzieci, więc chcemy małego, prawda, takiego, żeby przyswoić. Powiedzcie mi, jak to tam macie, bo widziałem, że na Filipinach żyją takie psy, ludzie mają, ale nie wiem, czy one się nie będą męczyły za bardzo, bo jest gorąco. No i nasze unity. I kolejna rzecz, którą wam mówiłem, że 150 dni mają wybudować. Wczoraj przeczytałem jeszcze raz kontrakt, to jest 150 roboczych dni, czyli jak pada albo weekendy nie wliczają się w to, więc trzeba liczyć między 200 a 250, czyli bardzo dobrze. Do końca grudnia skończą, taki jest plan, do końca listopada, w grudniu to już mają instalować siłownię. How you like it? Still you thinking it's 2 years? 1 year. 1 year. Ja. No tak samo ja mówiłem, prawda, że będzie wszystko wykończone do końca marca. Nie, do końca lutego. W marcu chcemy otworzyć. Pamiętajcie o naszym patronie. Jak chcecie przyjechać i ocenić nasz mały resorcik i budowę, to wejdźcie na Patronite, Dudkowski, De Familia i będziecie mogli nas wspierać, a potem wszystko wydać w resorcie. Na drineczki albo na nocleg. Yes? You asked why there's a lot of holes there. In my opinion, it's the parking. It must be, hard.
and he put the steel and the cement, and in here still one of this hole, I think that one is the septic tank, and is the parking area. Because tutaj się będzie nasz kończył resort, gdzieś mniej więcej, tu, tam szedł, tam będzie rozszerzenie o ten kawałek, jakieś 300 metrów kwadratowych i tak to będzie wyglądało. Chowam się, bo jest strasznie gorąco. Very hot. Buziak, do you love me? You love Eh? Yes. O, I have, mam ten dowód. Tam też idzie budowa szybko do przodu. A tutaj będą dwa budynki, słyszałem, te 500 metrów kwadratowych, co zostało podzielone, rozmawiałem, i będą dwa domy, ale to właścicielem jest Filipińczyk. I po prostu kupił działkę, jedna będzie dla niego, drugiego dla brata, więc takie rodzinnie. Ale w ogóle tutaj, gdzie stoimy, no to będzie też całe zabudowane. Nasza działka z tego wszystkiego będzie największa. Fajnie to wygląda. Ja zabieram się za drona. Ostatni raz polatam chwilę tutaj, żebyście zobaczyli. I widzimy się w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie na swoich social media. I dziękuję wszystkim za patronów, za wspieranie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pozdrawiamy. Ostatni vlog z nami w roli głównej. Następne będą już voiceovery z tego, co nam nagra Agnes. Cześć! Cześć. Witajcie, dogrywam ten materiał już z Polski. Właśnie kończę ten materiał i na poniedziałek zapraszam Was na ostatni film z Filipin. To będzie nasza podróż z Filipin do Polski, Qatar Airways, dwudniowa. Będziemy się zatrzymywać w Cebu, tam nocować i potem będziemy mieć lot z Cebu do Kataru i z Kataru do Warszawy. Zapraszam do oglądania i teraz jeszcze ostatnie ujęcia z drona, jak jesteśmy na Filipinach. Pozdrawiam. Dziękuję wszystkim oczywiście za pozytywne komentarze i dziękuję za wspieranie naszego kanału na Patronite. A to nasz filipiński konik sąsiadów.